Let's School. Gra wydana 27 lipca 2023 przez producenta Patia Games. Grę można kupić na Steam za 91,99 zł, a na GG Deals można znaleźć oferty od 3 zł z keyshopowych stron. Czy gra jest warta swojej ceny? Czy ten symulator dyrektora szkoły jest jakkolwiek ciekawy? Czy mimo prostego konceptu możliwości, jakie tu mamy, są satysfakcjonujące? Cóż, zobaczymy. Witam serdecznie, z tej strony Keriod i witam w kolejnym filmie na tym kanale. Dziś opowiem wam o moich wrażeniach z gry, którą znalazłem niegdyś na Steam, jak szukałem nowych i ciekawych tytułów. Moim oczom ukazała się ta produkcja, a moją uwagę przykuła prosta grafika, koncept budowania szkoły oraz fakt, że szkoła na zwiastunie celowała kulturowo w naszych przyjaciół z Azji, a dokładniej Chiny bądź Japonia. Opowiedzmy sobie na początek coś o tej grze. Let's School to gra, w której mamy kampanię i swobodną rozrywkę. Ja opowiem wam kwestię tylko i wyłącznie kampanii, bo swobodną grę nie grałem, ale wydaje mi się, że wielce się to nie różni od kampanii. Ale wracając, historia opiera się na tym, że stary dyrektor szkoły postanawia oddać pałeczkę nam, byśmy zajęli się jego szkołą, która najlepsze dni ma dawno za sobą. Budynek jest stary, zniszczony i wymaga sporego wkładu, żeby jakkolwiek doprowadzić to do stanu użytkowego. Zatem przyjdzie nam tu swobodnie dodawać i usuwać pomieszczenia, ale i edytować gotowy budynek. Możemy dodawać piętra, dobudować kolejne metry, dodawać wiele rzeczy jak okna, drzwi, ale i w środku coś możemy kupić jak ławki, wodopoje czy inne kwestie dekoracyjne. Po remoncie i zbudowaniu pierwszej klasy musimy zrekrutować uczniów i na początku możemy rekrutować z jednego miejsca, ale w przyszłości będziemy mieli możliwość rekrutowania ich z różnych części kraju. Co ważne, każde z tych miejsc ma swoje wymogi, jak na przykład dostęp do pociągu, do parkingu, czy miejsca na helikopter. Już po tym myślę możecie się domyślić, że przyjdzie nam się mierzyć od biedoty do bogatych, co rodzi problem chociażby z prześladowaniem, bo tak, tu też jest tego typu gówno jak prześladowanie. Fabuła zatem jest prosta, odbudować szkołę i stawać się coraz popularniejszą placówką z pozytywną reputacją, a tą zdobywamy na różne sposoby. Branie udziału w zawodach muzycznych czy sportowych, rekrutowanie kolejnych uczniów i osiąganie wysokich wyników w egzaminach, dogadywanie się z innymi uczelniami, rozbudowa itd. To, co mi się bardzo podoba, to ogrom możliwości i to, ile tu trzeba ogarniać. Musimy dbać nie tylko o wysokie oceny uczniów, ale i o wysoki poziom edukacji nauczycieli, przez co warto ich wysyłać na szkolenia, co nie jest tanie. A skąd właściwie brać na to wszystko środki? Możemy budować sklepiki szkolne, minimarkety dla uczniów, stołówkę, sklep z deserami i pobierać opłaty chociażby za psychologa czy, uwaga, salon gier, bo takie rzeczy też tu są. Przychód mamy też od samych uczniów, bo to jest jakby placówka prywatna i tu trzeba płacić, żeby móc się tu uczyć. Jeśli chodzi o naukę, to mamy tu 4 kierunki. Humanista, matematyka, sztuka i sport. Nie ma tu pojedynczych kierunków, tylko łączone, jak na przykład humanistyczno-matematyczny kierunek lub sportowo-artystyczny, czy jeszcze inne kombinacje. Wówczas trzeba mieć odpowiednich nauczycieli w tej dziedzinie i oczywiście muszą mieć odpowiedni poziom nauczania, bo inaczej nie będą w stanie przygotować uczniów do egzaminów. Mamy tu drzewko rozwoju, a raczej kilka, dzięki którym odkrywamy ogromną ilość rzeczy i przyznam, że jest tego naprawdę sporo, przez co za każdym razem musiałem nauczyć się nowych rzeczy i spełnić kolejne wymogi uczniów, co naprawdę mnie ekscytowało, bo czasami wymagało to ode mnie zwracania uwagi na wiele rzeczy. Później jednak miałem ogarniętą ochronę, wyszkolonych nauczycieli, spełnione wszystkie wymogi, więc tylko patrzyłem jak leci dzień za dniem, a kasa wpływa na moje konto, pozwalając rozbudować jeszcze bardziej to miejsce. Możemy też organizować różne zdarzenia czy festiwale. Są one związane z porą roku, więc mamy Halloween, Boże Narodzenie, festiwal z okazji Nowego Roku i kilka innych. Wówczas uczniowie przebierają się w odpowiednie stroje nawiązujące do danego wydarzenia i możemy udekorować klasy czy budynek. No i mamy na przykład w grudniu rozdawanie prezentów dla uczniów. Gra myślę, że w jakimś stopniu jest wymagająca, bo musimy dbać o potrzeby uczniów, podnosić poziom nauczania nauczycieli, zadbać o edukację związaną na przykład z trzęsieniami ziemi, bo tak, takie rzeczy też się zdarzają i trzeba przeprowadzić szkolenia dla uczniów, jak się wówczas zachowywać. Ta gra ma multum możliwości, ale nie jest pozbawiona minusów.
Nie ma co się oszukiwać, że w pewnym momencie ta gra może stać się monotonna i zwyczajnie znudzić, choć ja tego nie odczułem, ale mimo wszystko staram się to też obiektywnie wziąć, bo w końcu w pewnym momencie dopada ta monotonność czy ograniczanie się do klikania w kilka miejsc. Miewałem błędy jak zacinanie się uczniów w różnych miejscach i musiałem klikać odpowiedni przycisk, który sprawiał, że ci teleportowali się do bramy szkolnej. Dodatkowo zrobiłem za szkołą coś w stylu mini parku i dałem murek, aby był oddzielony od pewnej części szkoły, a ci przechodzili przez niego jak duchy przez ścianę. Oprawa muzyczna jest niezwykle biedna, jest tu zaledwie kilka utworów, które będą nam świdrować w głowie, bo ciągle i ciągle słyszymy to samo. I jeśli chodzi o różnorodność, to jedna kwestia jest akurat biedna. Kluby uczniowskie. Oryginalnie są jedynie 2, a dzięki modom możemy dodać ich o wiele więcej, ale patrzę na to, jaki był zamysł twórców, a ci dodali jedynie 2 kluby, czyli sportowy i muzyczny. Mimo tych minusów to uważam tę skromną gierkę za naprawdę przyjemną i bawiłem się tu świetnie. Ogólnie spędziłem tutaj 55 godzin i naprawdę cudownie się przy niej bawiłem i myślę, że kiedyś jeszcze do niej wrócę. Okej, przejdźmy do małego podsumowania. Technicznie, jak wspominałem, zdarzały się błędy, jak przechodzenie przez ścianę czy murek oraz zacinanie się uczniów w różnych miejscach, więc przydałoby się te kwestie poprawić. Jeśli chodzi o spadki FPS czy crashe, to się nie zdarzały. Audio. Bardzo biedna kwestia muzyki i samych dźwięków, więc coś bym tu jeszcze dodał osobiście, bo ta muzyka w pewnym momencie już nudzi i zwyczajnie się ją wycisza i odpala coś swojego. Gameplay. Grało mi się naprawdę przyjemnie, idealna odskocznia od bardziej hardkorowych gier czy gatunków, dzięki czemu możemy spokojnie zająć się budową, rozwojem i doglądaniem, jak płynie tu czas. Grafika. Bardzo prosta grafika, która w zamyśle miała być prosta i taka jest. Mankamentów tu raczej wielkich nie widziałem, choć czasem ich ubrania przechodziły przez tekstury czy przez ciała, jak na przykład sukienki u dziewczynek. Podsumowując, Let's School to gra, która zaskoczyła mnie ilością możliwości, rozwojem zarówno architektury, szkoły, ale i uczniów czy nauczycieli. Podziwiam niesamowicie, że tak prosty tytuł może mnie wciągnąć na tyle godzin i cały czas potrafił mnie zaskakiwać, ale koniec końców ukończyłem fabułę i były dyrektor był dumny, że ten stary budynek, który ledwo się trzymał, przeobraził się w ogromny kompleks, który miał kilka budynków, boisko do różnych aktywności czy swój własny stadion. Ogromnie polecam wam ten tytuł nawet za pełną cenę, bo jeśli ktoś jest fanem tego typu gierek, to myślę, że będzie się tu naprawdę dobrze bawił jako dyrektor szkoły. Także to tyle. Dziękuję za wysłuchanie, dziękuję za poświęcony czas i życzę miłego grania. No hej, chciałbym was zaprosić serdecznie do linków znajdujących się w opisie. Przede wszystkim do mojego kanału na Twitchu oraz do mojego serwera na Discordzie. Serdecznie zapraszam i pa!